Ciekaw jestem, czego będą ode mnie żądać w ambasadzie Libii, bo prawda jest taka, że Witam Państwa bardzo serdecznie. Ogólnie to nocka była całkiem spoko. Wyspałem się i było w miarę ciepło. Co tu mamy? O kurde, prawie tam nogę mi wyrwało. To już centrum, gdzie powstawali. Centrum Tunezji, czyli Tunis. Ale ja zamykam drzwi, żeby nie wychłodzić pokoju. No bo przez całą noc klimatyzacja działała, żeby go nagrzeć, więc zostawmy to tak jak jest. Ale dzisiaj głównym celem jest zwiedzić Tunis i udać się do ambasady Libii i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No i zobaczymy, jakie będą dalsze losy podróży. Więc pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, podać odcinek dalej, a za to wszystko dostajecie właśnie tą, że wirtualną pomarańcz. Pachnie, jaki zapach. ciekaw jestem, czego będą ode mnie żądać w ambasadzie Libii, bo prawda jest taka, że ja już zapłaciłem za tą wizę. Tak, zapłaciłem już za nią, ale biorę dolary na wszelki wypadek, bo w świecie jest tak, że wszystko da się załatwić. No, niestety to jest taka życiowa prawda. To nie tylko z wizami, ale wszędzie. Wszędzie na świecie, moi drodzy, tak to działa. Pieniądze robią cuda. Pieniądze mają siłę. Na każdym szczeblu. Jezu, jakie to przykre. Zjedz sobie banana, bo... to nie banan, mordo. To baton. Dobra, idę, ty. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo albo wóz, albo przewóz. Kurde. Dobra, czas się wyłaniać. Kluczyk. Kluczyk to ja ze sobą zabieram. Ja tu nie będę świrował na 2 spusty. Wszystkie moje rzeczy tam zostały. Kilka tysięcy złotych. Sprzęt cały. No, wartość plecaka jest naprawdę tutaj korzystna dla złodzieja. Zaczynam... Nie, no nie. No nie. No deszcz pada. Kurde, muszę wrócić po kurtkę. Mam taką kurtkę przeciwdeszczową. Ja pierdzielę, deszcz pada. Jezu. O kurde, jak ja tego deszczu nie lubię. Dobra, podejście numer 2. Wchodzimy na Medinę. Medina to nic innego, moi drodzy, jak Stare Miasto.
starówka, którą znamy między innymi z polskich miast. No i miejmy nadzieję, że nigdy w Polsce nie będzie przyjęta nazwa Medina dla kumatych. W sensie, wiecie o co chodzi. O właśnie, to jest zarąbisty środek na pasożyty, moi drodzy. Ananas. Zarąbisty. Salam alejkum. No, z tą Mediną, moi drodzy, to po prostu Stare Miasto. Stare Miasto, idziemy teraz po starej części. Mamy 35 minut z buta do ambasady Libii. Przejdziemy się, żeby sobie po prostu zobaczyć jedną stroną, że tak powiem, a później będziemy wracać inną stroną. No to będzie na pewno przyjemny powód do tego, żeby poeksplorować. Ja wiem, że może temperatura i deszcz nie są najbardziej korzystnymi przyjaciółmi, moi drodzy, akurat w dzisiejszej wędrówce. Ale idziemy do przodu i się nie poddajemy. Trzymacie kciuki za tą wizę, czy nie? Museo de Finance. Muzeum Finansowe Tunezji. To my ogólnie nie jesteśmy zainteresowani. W sensie może jesteśmy, bo zbieramy pieniądze, monety, to może tutaj przyjdziemy. O, jak postawione auta. A ty, dziku, ty znalazłeś drogę inną niż mi się wydawało. Teraz musimy przejść, moi drodzy, tymże traktem co najmniej, nie wiem, z 1,5 kilometra. Z tą Mediną to wy się tak jakby też dosłownie tego nie bierzcie, no. To była taka aluzja do tego, co dzieje się w Europie i tego, w jakiej pozycji jest aktualnie Polska. Więc no, tak o, nie będę tego rozwijać, bo to taki kontrowersyjny temat. No, idziemy dalej. Meksyk, Brazylia. Flagę można kupić. Ty, co ta laska tak przede mną idzie szybko? Kurde, nie mogę jej nawet wyprzedzić. Czujecie to? Skąd najwięcej jest uchodźców tutaj w tej stronie świata? To jest dość ciekawe, że z Afryki zachodniej, Benin, Togo, Senegal, Gambia, z tych stron, Mali, z tych stron szukają oddechu w Tunezji. Telefony komórkowe Galaxy A35 5G 1299, no to będzie tam pewnie z 1400 z kawałkiem. Drogo, w sensie wydaje mi się, że drogo, nie? Takie słabsze te A16. Zobaczcie, jakie to są pojemności. To są pojemności 128 giga. To tutaj nie ma, że tak powiem, oczywiście są tańsze, nie? Zobaczcie, te Infinix, ale jak ci się zawiesi, no to tam przez 4 dni będziesz próbował odwiesić i zapomnij, że że coś zrobisz. No niestety, taka jest prawda. Te smartfony z niskiej półki, one mają tak słabe procesory i te podzespoły, że one po prostu tak działają, że więcej w tym wszystkim frustracji niż całego działania. Ty, na tramwaj idę. Kurde, nie wiem w ogóle nawet jak tutaj wejść, na którą stację mam iść. Jedna w jedną, druga w drugą, nie? Ale jest kilka stacji, w sensie kilka kierunków. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Żeby gość mnie nie przejechał przypadkiem. Koleżanka Tunezyjka mnie tutaj pokierowała do kiosku, żeby bilet kupić. Ja powiem wam tak, te biletomaty tutaj są tak porozsiewane, że to nie jest intuicyjne w żaden sposób. Jadę trochę tym transportem podjadę, bo kurde i zobaczcie, no nawet przeskoczyć się za bardzo nie da, bo tu są jakieś farfocle. To dupę zostawię i będzie. Jadę, bo deszcz pada, a chcę też szybko tam być, żeby mieć więcej czasu na załatwienie tego w razie czego. O, w sumie napisane, że ticket. Kurde, ale jak tak powiem wam, że nie widziałem tego kompletnie. Tutaj? Kto ma bilecik? Proszę zobaczyć, jaki elegancki. A? Zarąbisty, co?
Taki. Czy go skasować trzeba? Nie wiem. A może już skasowany? Jego nikt nie wie, nawet Paweł obok nie wie. Aha, szefu chce zamknąć i może zamknąć. 15 minut czekamy, aż odjedzie. Mamy full tempo. Aha. Dobra, elegancko. Mamy całą tą ekipę. Czekaliśmy chyba na komplet. Dobra, z drogi śledzie, kierownik jedzie. Coś tutaj dojechaliśmy gdzieś. 2 przystanki w sumie. Nie wiadomo, czy to było warte świeczki stania tyle. No ale zaraz zobaczymy. Szukajcie razem ze mną. Tunezja faktycznie przy pierwszym takim zderzeniu wydaje się naprawdę ciekawym kierunkiem turystycznym na podróż na własną rękę. Bo jest tak, zorganizowana, tanio i poczucie bezpieczeństwa bardzo, powiedziałbym, na bardzo dobrym poziomie. A to jest bardzo ważne. Nie mówię tutaj o tych wyjazdach na kurorty, bo to zawsze będzie zorganizowane, poziom bezpieczeństwa będzie wysoki, więc tutaj nie ma co tam, wiecie, rozkładać tego na czynniki pierwsze, ale mówię tutaj o takim wyjeździe, w którym moglibyście sami to wszystko zorganizować i pobawić się trochę właśnie w taką turystykę przygodową. To ewidentnie nie jest Medina, to już jesteśmy poza Starym Miastem. To już jest taka dzielnica, powiedziałbym, finansowa. Mordo, nie krzycz, kierownik idzie po wizę. Czego tam drzesz? No, idziemy. Tutaj taka bardziej dzielnica finansowa, hotelowa, co zresztą widać, banki na każdym kroku. Oczywiście fakena pokazujemy bankom, ze względu na to, że nie pokazują prowizji. Jak wypłacasz pieniądze, zawsze płacisz prowizję, o której nie informują. Więc to nie jest kulturalne. Ty, a co ja taki jestem jakiś taki nabuzowany? O co chodzi? Muszę spokojnie, kierowniku, spokojnie, bo w libijskiej ambasadzie to trzeba być spokojnym. Habibi, być przyjacielem, być kochany. Uniwersytet, ambasada Libii. Tak, ten budynek z tymi zasiekami. Jak tam wejść? Ty, odłączam się na razie, bo tutaj jakiś cieć siedzi. Zaraz mnie cmyknie i będzie lipa. Trzymajcie kciuki. O, mój przyjacielu. To jest Kafterzy. Idę szukać. Słuchajcie, sytuacja taka, że po 2 godzinach, ponad 2 godzinach walki w ambasadzie i w konsulacie tutaj w Libii, powiem wam, że gówno. Nic. Okazuje się, że ta e-wiza działa od marca 2024 roku, a działa bardzo słabo i bardzo często po prostu olewają temat i nic z tym nie robią. Czyli ta wiza po prostu sobie wisi, nie? Biorą tam opłatę 60 parę dolców i po prostu ta wiza jest pending, czyli jest w oczekiwaniu. Nie wiem. Moja wiza już wisi kilka dni, tydzień. I powiem wam, że aktywowałem już trochę kontaktów. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najgorsze jest to, że w tym wszystkim stracę 60 parę dolców. I kurde, i to jest właśnie najgorsze w podróżowaniu, że chcesz zrobić legalnie wizę, wszystko płacisz, a i tak nie masz pewności, że wiesz, że tą wizę otrzymasz, a co najgorsze, to jeszcze musisz marnować swój czas na łażenie do tych, wiecie, placówek dyplomatycznych. Dziewczyna mówi, że ona tutaj w konsulacie wydaje wizy. Ja mówię, no to spoko, no to weź sprawdź na komputerku e-wizę. Ona mówi, że ona nie może sprawdzić. Ja mówię, przecież jesteśmy w konsulacie. Jak nie tutaj sprawdzicie wizę, no to gdzie sprawdzicie wizę? Ona nie może, koniec, poszła. W sensie...
Tak to wygląda. A najlepsza to ta babka taka, co po angielsku mówiła tam w tym konsulacie. Mówi tak, ja mówię, ona mnie pyta, jak zrobiłeś? Ja mówię, że e-wizę. O, to mogłeś przez agencję turystyczną. Ja mówię, że agencja turystyczna jest droga, a e-wiza, no to jest po to, żeby zrobić e-wizę turystyczną do waszego kraju. Ona mówi, no nie, no mogłeś przez agencję, więc teraz masz problem. Ja mówię, no dzięki za pomoc, mówię, ogólnie rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości i problem został zażegnany. Bardzo ci dziękuję. Temperaturę tam na słupie temperatury 100 stopni. Kachu, kachu, jak to mówią, i do piachu. Idziemy na suk. Suk to nic innego jak bazar. Ale powiem wam tak, na bazarze w zęba można dostać, bo ponoć jak się samemu chodzi, kręci, to kurde, to mogą się rzucać. No ale my to ogarniemy. Na suku zjemy sobie coś i pójdziemy sobie trochę pozwiedzać miasto. Kafte G odnalezione. Proszę bardzo, tutaj zobaczyć sobie. Tutaj macie za piątaka. Tu dziewczyny coś tutaj jedzą, a tutaj dziewczynki przyrządzają. Chlebek. Proszę bardzo. Do tego jajko. Smażone fryty. Majonez. Przyprawy, kolendra, proszę powąchać. Cebulka, oliwki. Kafte G. Radio mamy nad głową, więc niestety tak to... O Jezu, jakieś inne. Jakie pikantne. Jest to opcja śniadaniowa. Jezu, jakie piekło. Jakie to ostre. Pani zapytała, czy chcemy ostre, powiedziałem, że nie, a i tak dostałem. Standardowo. Patrzcie, jakie anteny. To radio jest lokalne tutaj w stolicy. Pani pyta, czy jedzenie dobre. Ja mówię do niej, że no 50-50, takie nie najlepsze. Mówię, że ostre i w ogóle zimne. I ona tak... Bo ogólnie zawsze jest tak, że jak ludzie pytają gdzieś w świecie, czy jedzenie jest dobre, to przeważnie każdy mówi, że jest dobre, niezależnie od tego, czy jest dobre. A ja zmieniłem swoją postawę i jak po prostu jest niedobre, no to po prostu mówię, że jest niedobre, ale to nie było takie taka kaftyja, tak jak powinna być, bo tam powinien być taka kulka z mięsa, taka kofta, tam powinny być takie warzywka grillowane, ale to jest, wiecie, no, to jest wymarzona wersja. Nie ma co ukrywać. Kierowniku, włóczęgostwo po stolicy. Prawda. 100% prawda, szanowni państwo. I powiem wam szczerze, że takie włóczęgostwo jest naprawdę przyjemne, a z drugiej strony, od strony takiej turystycznej, to naprawdę ciężko jest znaleźć miejsca. Mówię tutaj Medyna i dookoła Medyny. Takie ciekawe, w sensie, no mnie na przykład ciekawi to życie lokalnych, ale znalezienie takich ciekawych punktów turystycznych, takich jak mamy w Europie, w konkretnych miastach, że masz, załóżmy, nie wiem, zabytki, takie tam bajery, szmery. Tutaj to jest tak trochę ciężko, ciężko. Zresztą zobaczcie sobie, jak wpiszecie atrakcje w Tunisu, co wam wyskoczy. Meczet. Meczet. No, skupmy się na życiu lokalnym. Smutny to widok. Mandarynek zimą. Tutaj nie możemy przejść obojętnie obok soku za 1500 wariatów. Koleżka tutaj robi. To są pomarańcze, ale zobaczcie, tutaj są większe, a tutaj z kolei, zobaczcie, już macie takie, kurcze, no małe, nie? Więc faktycznie w Europie, jak te pomarańcze są takie wyrąbiście duże, no to nie zawsze znaczy, że one są takie, wiecie, takie dobre, zdrowe, nie? No, zobaczcie, naturalna pomarańcz. Nigdy nie będzie taka wielka. Tutaj koleżka wierci. No. Siądźmy teraz, wypijmy, jedni piją kawę, inni piją, moi drodzy, herbatę. No, w zdrowie wasze i nasze i naszych dzieci.
wyrzut glukozy będzie ostry. Czysty cukier, czysta fruktoza. Witamina C na wzmocnienie. Powiem wam tak, że w sumie mam dwie opcje teraz odnośnie tej sytuacji z wizą libijską. Albo będę siedzieć, czekać, bo to mogę siedzieć do usranej śmierci przez 3 tygodnie, czekać na to, aż jakiś tam Mohamed się ocknie. Może to wyjdzie, może to nie wyjdzie. Mogę po prostu kupić bilet i gdzieś polecieć. Albo mogę wrócić do domu. Chociaż do domu nie chce mi się wracać, bo czuję, że ten projekt jest niedomknięty, że chciałbym jeszcze popodróżować, porobić filmy. Więc są dwie opcje. Albo wylatuję stąd na dniach, albo cisnę ich jak próchno i próbuję dostać tą wizę do Libii. No bo jaki inny sposób? I powiem wam tak, nerwów tyle, co podróżnicy oddadzą za te wizy, za te gówniane w ogóle te permity, wjazdy, to wszystko, to jest, powiem wam, że to jest nie do opisania. Bo to nie jest tak, że podróżujesz sobie wszędzie, gdzie chcesz, jak chcesz, tylko po prostu musisz się natrudzić, żeby cię mogli wpuścić. Ta cała, wiecie, biurokracja to jest po prostu szalona. Modlitwa, czas na modlitwę. Muezin nawołuje. Minaret nam się wyłania. Widzicie? Francją zawiewa, ale trzeba zaznaczyć, że w porównaniu z Algierem, czyli stolicą Algierii, to ta architektura, która tutaj się zachowała, francuska, ewidentnie jest w gorszym stanie. Widać, że stolica Tunezji, Tunis, mniej pieniędzy wykłada na to, żeby konserwować te zabytki. To są stuletnie, a nawet ponad stuletnie kamienice, które wymagają nakładu finansowego. Czy tego chcesz, czy nie. I teraz powiedzcie mi, z czego to się bierze? Tunezja, kraj turystyczny, któremu powinno zależeć na tym, żeby ludzie się zachwycali zabytkami w stolicy. Algieria, która nie jest turystyczna, której nie zależy kompletnie na turystach, przykłada do tego ogromną wagę i przeznacza na to fundusze. Gdzie tutaj jest spójność? Zobaczcie ogłoszenie. Doktor, dentysta. W sensie, jak widać gdzieś na budynkach jakieś tabliczki, to głównie właśnie widać, że coś jest właśnie związanego z medycyną. I przeważnie są to lekarze, interniści, tudzież dentyści. No, tutaj przeskoczmy. Czy wy również odnosicie wrażenie, że tutaj wszyscy handlują? Ja ogólnie używam od pewnego czasu, chyba od 2 odcinków, 2, może 3, nie pamiętam, mikrofonu. No i cały czas mam poczucie, że on mi zaraz odpadnie i poleci sobie gdzieś, więc nie, jestem trochę spięty pod tym względem. Ale tak jak wspomniałem, tutaj wszyscy handlują. Radia, nie radia, telefony. Tu się sprzeda, tu się kupi. Miasto normalnie handlu, ty. Medina. Stare miasto, tutaj trochę takie obrzeże. To nie jest centrum, tak się chodzę szlajem. Szukam sobie, jak to się mówi, tak zwanego punktu zaczepnego. Ale nie jest zaczepnego, że guza szukam, tylko chodzę sobie po prostu, patrzę na to miasto, patrzę jak ludzie się zachowują, jak wiecie, co jedzą, co tu się w ogóle dzieje, co tu się wyprawia.
ziomków tutaj z, wiecie, o kolorze skóry ciemnym dużo jest. Ciekaw jestem, widocznie muszą być tak zwane preferencyjne możliwości wjazdu dla nich po prostu z krajów ościennych, może trochę dalej, bo niektórzy to wyglądają ewidentnie, jakby przyjechali z dalszych stron typu Sudan. Chociaż Sudan nie jest aż tak blisko, nie jest tak daleko też z drugiej strony. Przy okazji sobie taką bułeczkę zjem. O kurwa! Tutaj przynajmniej czekolada jest, a nie jak ostatnio w Algierii. Lipa była totalna. Tak zwany bułka smarowana łokciem z czekoladą. Wasze zdrowie. A niech cię kierownicze sandały strzeli prosto we wiązania. Czujecie temat? Na suku jest cerkiew. Ale jaja, prawosławna. Widzicie to? Ale temat rozwalony, ty. Ładujemy. A po drodze chciałem powiedzieć na ten temat tych perfum tutaj. One są wszędzie, ale ich trwałość nie jest wysoka. Ona nie jest wysoka, moi drodzy. Ona jest bardzo słaba. No, jak morda mnie przejedzie, to kurde, będzie 5 zł mandatu płacił. Myślałem, że mordula tutaj ochrania. Się zawinął na sandale szybciutko. Poszło czy nie poszło? Jest ktoś? Próba 4776. Wbicia się. Cerkiew Świętego Jerzego. Ale niestety, no, dzwonię i się nie da dostać. Spróbuję jeszcze wejść tutaj od tej lewej strony. Może się uda coś tam jeszcze namierzyć. Ale niestety tutaj od boku nie ma żadnego wejścia. Ona jest prawdopodobnie raz w tygodniu, jest jakaś pewnie msza, znając życie raz w niedzielę. I tyle. A nawet może być tak, że jest 2 razy w miesiącu albo raz w miesiącu. Bo niestety ilość wiernych w kraju muzułmańskim jest ograniczona, zwłaszcza prawosławnych. Więc nie ma co tutaj zbyt dużo wymagać, ale ciekawe też jest to, że w ogóle się zachowała w takim miejscu, w Medynie. Słuchajcie, wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jaka jest ogromna presja w krajach muzułmańskich na świątynie chrześcijańskie. Wymieniałem trochę pieniędzy jeszcze, chociaż nie mam zielonego pojęcia, ile jeszcze będzie mi potrzebne, żeby tutaj, że tak to określę, przetrwać. Nie wiem z drugiej strony, czy też za wszelką cenę tak warto walczyć o tą wizę do Libii. Czy ona jest na tyle, wiecie, warta takiej też pogody, bo tam będzie po prostu też najzwyczajniej w świecie nieco cieplej, 1-2 stopnie, no i nie powinno być tyle deszczu, co tutaj mamy. Słuchajcie, to jest street food tunezyjski, frikessi, tuńczyk, trochę jajka w takiej na głęboko robionej bułce na oleju. No space, because no. Czarne to taki pączek. Merci beaucoup. See you guys. Pączek taki z tuńczykiem. O. Ale powiem wam, deszcz tak pada, nie będę iść. Powiem wam, że to tunezyjskie jedzenie. Gdzie my jesteśmy, ty? Nie urzekło mnie. Naprawdę. Deszcz tutaj nie oszczędza. Nie oszczędza nic, nikogo. Słuchajcie, będziemy kończyć w takim razie. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą podróż po mieście, po stolicy Tunezji, po Tunisie. A my tutaj za chwilkę po lewej stronie będziemy widzieć nasz hotelik. Chociaż powiem wam, że tutaj naprawdę można szybko stracić orientację i zgubić w ogóle swoją miejscówę. Więc trzeba być naprawdę uważnym w tym wszystkim, bo w innym przypadku niestety
Będzie lipa. Trzymajcie się. Pamiętajcie o łapeczce, komentarzu i rzecz jasna podaniu odcinka dalej. A ja się tutaj pakuję już do koleżki. Salama. Opa, nie ma koleżki, nie ma pieniędzy, to nie będę płacił.